Wszystkich bardzo serdecznie. Angelika jest Angelika, będzie nagrywała. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmieniamy właśnie przełożenie na tylnym moście, ze względu na to, że ostatnio jak byłem na torze, to cały czas było na maksa te obroty, a teraz podnosimy troszeczkę prędkość, żeby jednak było auto troszeczkę szybsze, ale też żeby nie było cały czas na tym redlinie, żeby było więcej kontroli. Dlatego zmieniamy sobie bieg. Wcześniej mieliśmy prędkość 90 mil na godzinę na drugim biegu, teraz będziemy mieli 95, więc 5 mil na godzinę do góry. Nie wiem, jak mi będzie dobrze słychać przez ten mikrofon, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich serdecznie, jest godzina 7 i zaczynamy robotę. A na jak? No. Specjalnie na tą okazję kupiłem nowe biegi. Mogę Wam tutaj pokazać. 85-15A. I trzeba je dobrze ustawić, bo zamiast 95 możemy mieć zaraz 85 albo jakiś inny. Widzę, że wymyśliliście nowy patent na spływ oleju. Mały na górę, duży na dół. Połóż na razie na ten, bo ja na razie nie chcę dotykać, bo jestem czysty. Znaczy czysty, no. Ja też jestem czysty, ale mam brudne rękawiczki. Dobra. Mały na górę. Mały? To jest 22 zęby i 21 zębów, może się pomylić. Ja pokażę może. No. I ja chcę tylko pokazać tutaj, że jesteśmy w stanie zmienić sobie właśnie przełożenie na biegach. I teraz zmieniamy na to, żeby auto miało więcej prędkości kół tylnych. Bo wcześniej miało 90, teraz tutaj nawet mogę pokazać w sumie, bo tutaj są zęby 21 zębów. Czyli przełożenie było 4,12. Teraz przełożenie będziemy mieli 3,92. Górny bieg ma 21 zębów, dolny ma 22. Szybki też biorąc pod uwagę, że w ten weekend będzie inny tor, który będzie potrzebował właśnie też więcej prędkości. Więcej prędkości. Śliczne. Krzysia, zegarek dzwoni, bo Krzysiek nie, jest taką osobą, która ustawia alarmy po 10 razy i wyłącza każdy i jeszcze później sobie ustawia kolejne 5 w razie W, jakby się jeszcze nie obudził. Tak naprawdę wyłączyłam jeden, ale sprawdzę, co jeszcze ma ustawione. Uważam, że to jest takie coś, co jest bardzo relatable dla innych ludzi. Gdzie jest... Czego ja szukam? O. Krzysia, opcje. Czy każdy ma tyle opcji zegarków? 4:10, 4:12, 4:15. Ja ustawiam tak co 5 minut, szczerze mówiąc. Zobaczymy, czy są jeszcze jakiś... O, Krzysiek sobie jeszcze ustawił na 8, a to był właśnie ten, co wyłączyłam. No, to chyba będzie tyle. Poziom taktyczny. Mam, w oczach mam ten alignment. Tak? No. Czyli alignment na oko, tak? Alignment na oko. Ale wiesz, chodzi bardziej mi o to, że jak masz pozytywny, to widzisz, że jest pozytywny. Jak masz negatywny, to widzisz, że jest negatywny. Mi maszynka mówi, że jest negatywny, ale tutaj jest krzywo. I jak ja patrzę na te koło, widzę, że jest pozytywny kęber, No. a mi mówi, że jest negatywny. No ale dlatego mówię, patrzę, no mówię, że na pewno jest dobrze. Przedniego zdarzaka nie będzie, tak? Panie, Nie? czy się nie zakładamy przed niego, co? Nie? Nie. A tak się starałem. Clearem malowałem, Węgla. pędzlem. Jak Krzysiu przód, okej? Już nie było ok. Ale już jest dobrze. Znaczy będzie. Tak dużo rzeczy zmieniliśmy. Nowe auto. W Starej Budzie. Tak ogólnie pokazywało, że cały weekend ma padać, ale patrząc się teraz na pogodę, to widzieliśmy, że ten deszcz się troszeczkę przesunął. Miał być o 1:30, teraz będzie troszeczkę później, ale też pisze, że jest napisane, że będzie 30 tylko procent szansy, więc tak naprawdę to możliwe, że w ogóle nie będzie padało. Przypomina mi się w Szybcy i Wściekli, jak jechał ten Ford F-150 No. i te wzderzaki i to wszystko i oni tak jechali naokoło, ta muzyka jak grała, to mi się właśnie przypomina Jetka. Na czym kolega tutaj jeździ?
Jakiś unicycle tutaj jest. Idziesz tam? O, mam iść? Idę. Czyli tutaj instagramuję. Nie, robię Nie, posta na YouTube, posta. którego będziecie widzieć. Zanim zobaczycie to filmik. Ja tak dobrze po polsku nie umiem, ja muszę tutaj korzystać z tego. Zdążymy przez SZ. Like I said, I want to see speed. I want to see lots of tire smoke going in all the way committing into outer zone 2. Yeah, So touch and go, you can float. correct. Throw it. Yes. Robię Krzysiowi interview. Banany Brutas. Pięknie. No. Pamiętam to. Pamiętasz to? No. Później chyba 520 raz. Banany Brutas. Najadł się tych bananów. Najfajniejsze było to, że w 13 posterunku mi się podobało takie cichy mecz, jakby cicha wiadomość, że on już siedzi, ledwo co, a tu wchodzi gościu z wielką... Z tyłu. Tylko kilka razy. On tak... Dobra. Czyli jednak montujesz na kasku? Na projekcie założę, chcę zobaczyć kierownicę się Okej. Ja chciałam się upewnić, bo mówiłeś, że nie można. Ale ty masz jogurt... Wyglądasz, jakbyś był cały Omelany. omelany. A czekaj, a mogę się z tobą przejechać? Możesz przejechać. No widzisz. Tak wiesz, do górki. Mogłam sobie krzesło wziąć. Chcesz zawrócić? Nie, postoję. Naprawdę, to postoję. To ja wysiadam. Jeszcze raz? To ja wysiadam. Chcę wysiąść? I'm so sorry, I did not hear you. Okej, no wiesz, ja mogę naprawdę mogę sobie jechać. Dziękuję. Aha. I znowu pod tą samą górkę. Tylko tym razem chyba będziemy troszeczkę wyżej, bo co z tego na spotkaniu kierowcy sędziowie mówili, że lepszy jest widok to jest z tej drugiej górki, więc idziemy tam, a wcześniej byliśmy po prostu na tej górce tutaj. Ścigają się chłopaki. Mówili też, że będzie livestream tak jak w tamtym weekend. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej niż ostatnio, bo trudno to się oglądało.
Wysyłasz Arturowi adres? Wysyłasz Arturowi adres? Żeby wie... Sorry, say again? Already got someone coming. Okay, thank you so much. Bye. Daleko? Tutaj, Tutaj? Gdzie tutaj? W O'Reilly's jakimś? czy- w Arizona. Arizon, a widzisz. A ten paski się zgadzały. O wielkości by się zgadzała tak samo. Weź chyba ten. Wielkość się zgadza. okej. Zgadza się? Wielkość tak. Wielkość się zgadza, to jest najważniejsze. Świetnie. Czemu Gorgie? Bo to najbardziej to właśnie widać potem, zobacz, że on tutaj. I zobacz, że to jest wygięte do środka. Tak, może go łamało jakoś. Krzysiu, co by nie było, żebym nawet nie kupił, zakładasz 5 minut nie ma. Oj, troszeczkę znerwowany, no. Troszeczkę znerwowany. Ale jak pierwszy raz się przyjechałem, to fajnie auto chodziło. Czuć Tak? różnicę. No. Czuć różnicę? Czuć różnicę. I fajnie grip czuć. Tak. Nawet na łysych oponach. Nawet na łysych oponach, no. I fajnie, bo idealnie oponę, bo wiesz, na używanej oponie, ale nadal miała życie w sobie. I jak zobaczyłem po prostu, jak zjechana była, czyli patrzyłem na to, że jest, wiesz, dobrze zjechana, co nie? Tak? Czekaj, jeszcze jedną rzecz sprawdź. And we're ready to send it here. We got Chris Krudel at the line, and we're ready to send it. So here we go. We'll just kind of do a quick explanation here. We got our late initiation cone. He just passed there, going into outer zone 1. Filling the zone very well there, going big sweeper. Got to catch into outer zone 2. Now we got to decel a little bit just to do the touch and go there. Nice, pretty deep, a little bit far from the inner clip there. And then here we go into the final outer zone 3. Got to finish and commit through the finish line there. All right, here we are, Bristol Motor Speedway, round 3. It's the grade 8. We've got Chris Krudel at the line leading Gerald Naylor Smith. The judges are ready. The track is restriped. We're clear to send it. I just bent my knees. I squatted for a second and it felt so good. All right, here we go. Chris Krudel, all Kevlar system going into outer zone 1. Super confident, looking good on that line, getting it out to outer zone 2. A little decel here to transition into the touch and go. Gerald Naylor Smith, a total different animal, being able to drive his car. Krudel a little off on his line, having to dig deep into outer zone 3. So we saw Krudel just kind of be a little off proximity there for the inner clip. Judges are ready, and let's see what Gerald Naylor Smith's got here on his lead run as Chris Krudel will chase. So both drivers doing a little manji there. Naylor just maybe a little too much decel there into outer zone 1 as he gets into outer zone 2. Just a little shallow on outer zone 2 into the touch and go. Setting up for, about parking it. Going to Gualmar right into outer zone 3. He might have gotten one wheel out right at the beginning. Just a little bit sloppy there, unfortunately, going into inner clip. Like I said, about parked it there at the local Gualmar. And, you know, we got one for Krudel. Judge 2 says, one more time. Judge 3 says, Krudel. Oh, what? What? It wasn't unanimous. That's amazing. Okay, so 2-1. And we're excited. So we're starting off with
Chris Crudel going up against Reese Conklin, and then the next battle, Abbott against Rodriguez. This is it. Judges are ready. We're clear to send. Let's do this. The final four, round 3, Bristol Motor Speedway, Bristol Thunder Valley. It's our Formula Drift Pro-Am Championship Series. Let's get hyped. Chris Crudel, let's see you throw in that outer zone 1, baby. Going in there, Reese is like, let me have it, baby. Just throw it over here. Let's go into outer zone 2. Give me a little decel zone, a little touch and go. Tippity tap. Oh no, falling short of that inner clip 1. Chris Crudel, that could be a bad move for him, but Reese just staying on his door. Super aggressive driving. I'm nervous. I'm stuttering over here. Here we go. Reese leading Chris Crudel into outer zone 1. Ripping that e-brake. He hit the inner clip. Did he get outside of outer zone 1? Going into outer zone 2. Nice solid line there into the touch and go. One wheel off for sure. More proximity into inner clip 1. Going into outer zone 3. He's got to stay deep. He's got to stay consistent there, and Chris isn't letting him go. We're definitely going to have to see some replays on that. It's not coming out. Oh, here we go. Yep. Okay, they're off the line. So, ooh, go back, and there's no way to zoom in on that. That looks like, can we get an FPV view on that? Right there it is. Oh, Man, that is, oh man, that's a heartbreaker right there. That is a heartbreaker, but that seals the deal, I think. Slide him right for Chris, and I think we all know it. Chris Crudel gets the win. Chris Crudel leading Casey Rodriguez for the win. Who's gonna take it? Round 3, Bristol Motor Speedway, East End Drift, Formula Drift, Pro-Am Championship Series. Send it, baby. Here we go into outer zone 1. Little left foot brake by Chris Crudel. Casey definitely applying the pressure. Chris falling short of outer zone 2. That could be critical there. Maybe even short on the touch and go. Decent proximity. Casey a little too aggressive, tapping Chris Crudel into outer zone 3. We're gonna have to look at that replay for sure. No announcer's curse here, maybe? Question mark? Here we go, baby. Could this be the last battle? Round 3, going into outer zone 1, left foot brake, pretty solid line. One wheel definitely on the line. Chris shutting it down early. Casey needs to commit. He needs to put down a solid run. Can he get there? Outer zone 3, nice and consistent. Did it seal the deal? Question mark. Did it seal the deal? Now we got to go back. We got to see the replay going into outer zone 1. 1 and We got 2. But Rodriguez knew exactly what he had to do here. He just had to lay down a good solid lead, which he did. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj rundę 4. Mamy deszcz. No, na razie nie deszcz, ale jest mokro. Był deszcz w nocy. Dzień dobry, Krzysiu. O, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja sprawdzam, czy zbieżność i kąty kół się zgadzają, czy mieliśmy to samo co wczoraj, czy się nic nie przesunęło. I Angelika mi powiedziała, żebym przyjechał sobie tutaj, bo tutaj wszystko jest takie górzyste tereny, wszystko jest tak krzywo. No tutaj mamy bardziej prosto, bo przy garażu zrobili taki fajny beton. Dlatego teraz będę mierzył, jaki mamy kąt nachylenia koła. Mam taką maszynkę, to już pokazywałem kiedyś. Ustawiam ją. I robimy to przez to, że wczoraj coś wyszło, wybiło z prawidłowego elementu, czy... Nie, wszystko było dobrze. Okazało się, że po prostu na trailerze, na naczepie jak stał auto, to koło wyglądało tak, jakby było położone. Okej. Tego się troszeczkę tym zacząłem przejmować. Myślałem, że może coś się przesunęło. Tutaj mamy. To wyzerowałem za kołem. No i co my tutaj mamy? No nie, no znowu mam to samo, że mi mówi, że mam negatywnie położone koło. Czyli tak jak myślałeś? Jest pozytywnie. Jest negatywnie. Ale oponę dobrze sprzedało. Sprzęt nie kłamie. Posprawdzam wszystkie kontry, zobaczę, czy coś się przesunęło. Jeżeli nie, to zostawiamy tak jak było. Ja nie chcę tutaj się zacząć bawić zaraz w alignment. Zaraz będziemy tutaj 2 godziny ustawiać i się okaże, że znowu auto nie wiadomo jak ustawione, że nie wiem co się dzieje. Dlatego wydaje mi się, że zostawimy tak jak jest.
Oczywiście wszystko posprawdzam, upewnię się, że jest podokręcane, czy nic się nie przysunęło. Bo mam wszystkie śruby, wszystkie kontry mam pozaznaczane takim markerem i jeżeli miałbym przesunięcie, coś by się poluzowało albo coś takiego, zaświecę światłem i od razu widzę, czy jest przerwane taka ta farba, taki olejowa, czy nie. No nie wiem, no jesteśmy w pierwszych punktach, ale no wiadomo, konkurencja jest duża i wydaje I dalej mi się, to jest że gra każdego, albo przynajmniej gra dla przynajmniej 4 dla osób. top 5 wydaje mi się, że jest całkowicie, każdy może to wziąć i my mamy znowu Bayran do top 8, później top 8 mamy z tym samym samochodem albo z Corvettą, którą też rywalizowaliśmy w tamtym miesiącu, czyli będzie albo Corvetta, albo S14 i później jeżeli wygramy top 8, to idziemy do top 4, gdzie będziemy mieli kierowcę, prawdopodobnie, który jeżeli tam dojdzie, który teraz jest no, najbardziej chyba zagrażający nam kierowcą, wydaje mi się, Abbott. Abbott? No. No ja też Jest tak uważam. bardzo ładnie jeździ, naprawdę. Bardzo blisko. Bardzo blisko od tej mamy już. O laku! Pilnuję puchara. No ale tak to mniej więcej wygląda. Ja biorę się do pracy, upewnię się, że wszystko jest dobrze. No i co? No i dobra energia. Będzie dobrze. Kto to zrobił? Conklin. Konki? Okej. Bardzo łatwo jest paść w taką pułapkę, że myślisz, ojej, ale mam źle ustawione. Wiesz, dlatego dobrze jest ustawiać zawieszenie dość często, jakby wiedzieć, jak te koło ma wyglądać mniej więcej, bo jeżeli coś już jest źle, to od razu, o wow, coś jest źle. Ale czasami coś takiego, maszynka ci pokaże jedno i myślisz, o, i zaczynasz swój ogon gonić. Dlatego ja tak sprawdzam, ale chcę się tylko upewnić, że jest ok. Jak myślicie, jest prosto? Na kamerze wszystko widać. No tu jest pozytywny camber, ale po oponie widzę, że jest ogólnie dobrze. I bym powiedział nawet, że środek Że jest bardziej, fantastycznie. Bo jednak widzisz, teraz mam coś takiego, że te koło też bym wolał chyba, żeby było, bo Tutaj można wstawić taki mem algorytmu, jak ta kobieta tak myśli o tych wszystkich kalkulacjach. Wyższa matematyka. jest dobrze. Ale tak naprawdę wszystko jest na oko. Nie chcę mi się za bardzo. Ustawiać auta czy jeździć? Nie to, że jeździć mi się chce. Nie chce mi się za bardzo wchodzić zbyt głęboko w coś, co dało nam drugie miejsce. Coś, co dobrze jeździło, tylko trzeba poklikać. Wiesz, zawieszeniem w tym i trzeba się nauczyć tym jeździć po prostu. Sprawdzę tylko jeszcze z przodu zbieżność. Oj, zbieżność muszę sprawdzić tutaj. W następnym odcinku dowiemy się, czy jednak rozbieżność? One eternity later. One eternity later. Jak chcę It's been 84 years. Przecież się sobie zaraz jednak na centymetr przeliczy, bo postanowi, że jednak te 8 to jednak No tak troszkę. zły pomysł, a widzisz? A widzicie? O! Już skarby? No widzisz, kochanie, a ja się ciebie pytałam, czy chcesz, żebym potrzymała, a ty mi w ogóle tutaj cały czas... Twojej pomocy. No, No, weź tak tylko naciśnij tutaj tak naciśnij, no, żeby to tak było dociśnięte z dwóch stron. no. No i teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze? Tak. No. To byłam ja, to była moja robota. No, dziękuję Ci, skarby. No tak właśnie sobie myślę, kurde, coś... Dlatego już przeliczałem, żeby zobaczyć, co się dzieje, no bo tak... Czyli nic nie ruszyło, czy coś się ruszyło nie minimalnie? Okej, Tego mówię. Za pierwszym razem, jak patrzyłem, to się ruszyło. okej. I myślę... Dlatego mówię... W którą czy ja stronę, już, jak? Czy ja już kalkuluję, bo zacząłem kalkulować, przeliczać, bo myślę, czy mi coś się po prostu w głowie miesza. Tak. Dlatego jak stanęłaś, jak docisnęło do koła, no mówię, no teraz jest okej. I właśnie chodzi o to, że jak macie w czasie driftu albo coś takiego, bardzo ważne jest właśnie zbieżność i rozbieżność, bo jeżeli coś macie źle z zawieszeniem, jeżeli macie problem z dolnym wahaczem, z armem na camber albo coś takiego, to przeważnie pierwszy Wam powie właśnie zbieżność, rozbieżność, znaczy zbieżność kół, no bo nie będziecie mieli prawdopodobnie rozbieżności, zbieżność kół i wtedy już możecie zobaczyć, że coś jest nie tak. Jeżeli zbieżność jest ok, to przeważnie to jest ok.
ale tak właśnie ja zawsze lubię sprawdzić sobie jeszcze zbieżność. Jeżeli zbieżność jest ok, wszystko dobrze wygląda, to jestem po prostu wtedy już spokojny, że wszystko powinno grać. Na Artur patrzył na silnik i zobaczył, że ten pasek schodzi tutaj, czyli że O. się rusza w tą stronę. Prawdopodobnie problem z napinaczem, ale podepchnęliśmy tutaj, ja lekko jakby ruszyłem rozrusznikiem i podepchnęliśmy pasek jakby dalej, Okej. jest ok, czyli nie rusza się teraz. Dlatego A w jaki będziemy to na sposób? patrzeć. Dla ludzi, dla osób, Okej, które dobrze. nie wiedzą, o co w ogóle tutaj chodzi, Więc to jest to w pasek jaki sposób ten pasek ma impact na, like what's na the... silnik, to jest najważniejszy pasek w silniku. Tak. But how does this belt affect this one? As in like... Dwa całkowicie, całkowicie inne, osobny problem. problemy. Okej, o to mi chodziło. Dwa osobne problemy. Ten pasek ma napinacz tam pod spodem, tutaj, pasek ma napinacz tutaj. Okej, Dwa osobne całkowite problemy. ja myślałam, że wiążesz się to z Nie, tym. dobrze, bardzo dobre pytanie. Właśnie chodzi mi o to, że ten pasek ma napinacz pod tym coverem tutaj i to jest pasek, który od wału napędza wałki rozrządu. Okej. I jeżeli ten pasek by pękł albo byś spadł albo coś takiego, wtedy byłoby niekontrolowane spotkanie wałków rozrządu razem z tymi, z valves, jak to się nazywa, z zaworami. Okej. Czyli silnik bardzo by ucierpiał w takim spotkaniu. Dlatego chodzi o to, że będziemy musieli patrzeć na ten pasek, upewnić się, że wszystko jest ok. Jak już będziemy w domu z powrotem, kupić nowy pasek, nowy napinacz, upewnić się, że tutaj jest wszystko ok. Biegi wyglądały, że są dokręcone, więc nie to, że się jakoś ruszało albo coś takiego, też sprawdziliśmy. No i poza tym co, no nie wiem, no jestem zadowolony. Ja ogólnie powiem Ci szczerze, bardzo dobrze się czuję. Idziemy sprawdzić na lakusie. Spytać się, jak on się czuje. O, Zaraz nas będzie- wyrzucą zaraz za wyrzucą. copyright. Nie Jakoś wszystko ok? Tak? Sprawdzę przód. Bardzo dobrze, bo Zapomniałem. Ja się tak się śmieję, ale ja nie życzę nikomu, żeby odpadał albo żeby cokolwiek było źle. Ja przede wszystkim mam coś takiego, że chciałbym wygrać. Jak już wygram, to chcę wygrać. Jak przegram, to jest przegram, jest okej. Ale jak wygram, to chcę mieć, powiedzmy wczoraj, drugie miejsce, tak jak mówiłem. Podjechał do mnie chłopak, który jest na linii startowej i się pyta, o gratulacje, jak tam wszystko było. Ja mówię, nie jestem zadowolony. Nie jeździłem dobrze. I nie jestem z tego zadowolony, jak wygrałem te drugie miejsce. I on tak się śmieje, mówi, dobrze jeździłeś, mówi, za bardzo jesteś jakby na siebie negatywny. Ale no, tak jak mówię, ja mam coś takiego, że No musisz to po prostu czuć, to nie jest, że ty czuć, wymyślisz, tak, tylko po bo prostu... czasami bardzo często miałem tak, że przegrywałem, dobrze jeździłem, czułem, że dobrze Tak. jeździłem, ale przegrywałem. Tak. A wczoraj miałem tak, że wygrałem to drugie miejsce, czując, że nie jeździłem dobrze. Czyli odwrotne uczucie. Tak. I czasami miałem coś takiego, przegrywałem, byłem uśmiechnięty, zadowolony, a wczoraj wygrałem to drugie miejsce. Mówię, wygrałem to drugie miejsce, no jednak drugie miejsce to jest też sukces, nie mówię, że nie. Takie czułem, nawet nie, że nie dosyć. Nie, że dosyć, bo Nie. on nie chciał wygrać pierwszego, tylko chodzi Nie. właśnie, że... Ja miałem coś takiego, że mówię, Niedosyt swojej jazdy po prostu. tak, wiesz, no to w swojej- taki sposób. No. Nie miałem satysfakcji ze swojej jazdy, nie miałem czegoś takiego zajebiście. Jak tylko zobaczyłem, o tutaj, woda, Woda? to jest woda. Można by było tutaj jakoś podłożyć gumę albo coś Wiesz takiego. co, ja wczoraj to patrzyłem i powiem Ci szczerze, że tutaj można byłoby tylko strepsować, żeby po prostu nie skakać. Tak jak jest zrobiony tu. No to dobrze, To w jakikolwiek wystarczająco. sposób, bo tak zobaczyłem, że mi się nie Ja zaczął. wczoraj jak pasek robiłem, to tak spinane to, ale... Przytrzymać? Nie, o tak. No widzisz. Idzie chihuahua. Co? Może dlatego prawie w ścianę wyjechałeś wczoraj. Ale serio, ja mam taką koło, O, czyli mam rozbieżność, czyli że bardzo jest taki twitchy, bardzo jest taki, wiesz, taki nie wiadomo jak, wiesz. czy jedziesz w ścianę, czy jedziesz prosto, tak? Dobra. Okej, ale czemu tak się przesunęło? Okej. Ja tylko chciałam powiedzieć o tym, że jak dostawiałeś wczoraj, może jak było prosto, a dostawiałeś coś na nierównym tym, to Okej. Dwa dociągnięcia, to nie.
Ja tylko się zastanawiam, które teraz schować, co zrobić. Mamy szerokie koła jedne, 10,5 incha szerokości. I jak Nadal? będę schodził... Co? Po prostu miałeś ich więcej? Mam 4 takie. Okej. To kupiłem wtedy takie, żeby fajnie auto wyglądało, żeby tak było agresywnie, nie? Bo ja mam bardzo szerokie błotniki z tyłu i chciałem, żeby to wypełniło. No ale jeżeli chodzi właśnie o deszcz, to będziemy musieli zejść troszeczkę niżej z temperaturą. Troszeczkę niżej z ciśnieniem w oponach, żeby ta opona była większa i więcej ciepła w nią dać, żeby ona była po prostu tak mi się przynajmniej wydaje. Ja tutaj nie jestem profesjonalistą, ale jak już będzie practice, to będziemy oszczędzać opony. Może jeszcze wrócimy z kilkoma. Na prospekt będą następnym roku. W następnym roku jeszcze mamy kilka eventów w tym roku. No ale na tych oponach nie mogę już iść na innych eventach. O, naprawdę? No, nie ukrywam, fajnie jest siedzieć, patrzeć, jak ktoś robi inny. Co nie? No, Ale niestety muszę zabrać kocham Cię bardzo. podnóżek. Już wołają chyba. How you feeling? Dobrze. 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 Mam bardzo fajne, lekkie uczucie, że co ma być, to będzie. Tak, ale czuję taką lekkość, że co ma być, to będzie. Na koniec dnia wiem, że wiesz, mogę tutaj się starać jeździć jak mistrz świata, też może się zepsuć. A teraz w tym momencie jesteśmy tak, że top 5, ja mogę odpaść powiedzmy tutaj, ktoś odpadnie tutaj, a ktoś, kto był powiedzmy 4. albo 5, może wygrać cały event i może mnie pobić, nie wiem, 2-3 punktami. Na koniec dnia to nie ma znaczenia. Tak. Dlatego sobie myślę, że... Nie, ja jednak dziękuję, ale Ryżady bym się napił. Polska Ryżada, reklamujemy. Proszę. Ja dziękuję. Akurat soku pomidorowego nie lubię. Z sokiem pomidorowym? Dobra, czy inna? Ważne, że zdrowe jest dla duszy. Ja gazowanego nie piję, dlatego dla mnie to jest takie, wiesz, ciekawy experience. Proszę, troszeczkę cukru nie zaszkodzi. Dobra. Nie mam jeszcze. Krzysiu mi podwiezie. Dziękuję bardzo. Miły człowieku. Dobra. Papa, kocham cię. Papa.
the judges are ready for this buy run here. We still like to watch, you know, just to see, you know, the comfort level of the driver. Here we go into outer zone 1. Mr. Krudel going into outer zone 2. Nice transition there into the touch and go. Awesome transition there into outer zone 3. And so a model run there, nice line. Looks like we got the decision. All right, here we go. So slide him left for Conklin, right for Shorkey, and it's unanimous. Shorkey gets the win, the limit, and that's what we're seeing. And this is making our job difficult, but we want to make sure we stay on top of it, right? So, For sure. Yeah. Yeah, so it looks like our next battle is pulled up to the line here. We got Krudel leading. Let's get into this final 4, but yeah, the second half of our grade 8, we got Chris Krudel leading Gerald Naylor Smith. Here we go into outer zone 1. Lots of angle from Chris, but man, he comes up short. Maybe too much angle, short on outer zone 2. What is going on today with Mr. Krudel? Wow, just bad line all in general there, way out of inner clip 1. This is not the way he wanted it to go. Just super far off the line. So Gerald Naylor Smith, if he could put together a decent lead run here, he may take the win. But you never know, right? This is risky. Going into the initiation point there, outer zone 1, filling the zone properly. Let's see if he can get all the way out to outer zone 2. He touches just the tip of it at the end there, getting into the touch and go. Lacking proximity there, inner clip 1, going into outer zone 3. Keep it nice and deep, stay inside the zone there, and you know, that just, you know, I think that might have been the nail in the coffin for Mr. I hate to see it for Chris Mr. Krudel. Unfortunately, yeah. Right. One mistake could take you out in the sport of drifting. So. Exactly. So it looks like we do have a decision. Slide him left for Chris Krudel, right for Naylor Smith. And, of course, Naylor Smith, Gerald Naylor Smith gets the win. Honestly, we've lost so many times. Hold on. Hold on a second as he gets out of the fetal position. They did this, and I know. Oh my god. Let me get out of this shot. Yeah, let's back away. I'm telling, like, you've seen Reese win a lot. We've seen Chris lose a lot. And the thing is that, like, if you win a lot, you want to keep going. Yeah. But if you lose a lot, you want to quit. You want to quit every single time. And the fact that we are... You want to cry together? We should cry together today. Congratulations. Mamo, powiedziałem, że zadzwonię jako albo przegrany, albo wygrany. Wcześniej zadzwoniłem jako przegrany, teraz jako wygrany, wiesz?